Zjechałem na zajazd. Jest tutaj taka restauracyjka, lokal powiedzmy o nazwie Leon. Czyli dokładnie tak jak ten mały łobuziak, Leonek. Leo. O, ten dokładnie. I mieli 3 opcje takie prawie wegetariańsko-wegańskie. To jest wegańska kiełbasa. To jest łosoś wędzony. I to jest awokado z halloumi. Dość ciekawie się zapowiadają, jakieś nietypowe burgery. Może być lepsza opcja niż McDonald's, także zaraz wypróbujemy. Nagrywamy się. Więc pierwszy będziemy próbować ten vegan sausage. Nie jest do końca burger, to jest taki muffin, się to chyba bardziej nazywa. Jak widać, tak się prezentuje, jest w miarę sensowny kotlecik w środku. Ciekawe, czemu to się sausage nazywa, skoro tu nie ma kiełbasy, tylko jest kotlet. No ale mniejsza o to. No, muszę przyznać, że sosik jest przezarąbisty. Słodziutki taki. To nie jest do końca barbecue, sam nie wiem co to jest. Ma lekką pikanterię do tego. Mógłbym się pokusić o to, że to jest sweet chili. Kotlet no jest niezwykły po prostu, muszę przyznać, biorąc pod uwagę, że to jest wegańska opcja. Czyli no nie mamy tutaj prawdziwego mięsa, a jednak ten kotlet naprawdę ma wyraz, fajną strukturę. Tekstura jego jest po prostu całkiem ciekawa. Troszeczkę chudy jest to, muszę przyznać, ale bardzo dobry. No i w środku ta sałata normalna, ale świeża, bo słychać nawet crunch, kiedy się gryzie. Na drugi strzał idzie awokado i halloumi. Te smaki bardzo dobrze znam i bardzo lubię. Często tą opcję wybieram, jak jest gdziekolwiek z opcji takich wegetariańskich. Zobaczmy, czy pożałowane, czy nie. No, muszę przyznać, że awokado jest dużo. I podoba mi się, że są dość szerokie plastry halloumi, co prawdopodobnie znaczy, że nie zaopatrują się gdzieś w pierwszym lepszym markecie, tylko skądś z konkretnego miejsca te halloumi ściągają. Mam taką jedną restaurację fajną u siebie o nazwie Lemon Tree, gdzie też mają bardzo podobne, takie większe halloumi. I czuć po prostu w smaku, że to nie jest coś tam z pierwszego lepszego marketu, tylko prawdopodobnie skądś z ciekawszego miejsca brane. No to jest to. Czuć awokado dominuje smak. Pyszne, takie kremowe jakby. Tego halloumi trochę mniej czuć. Według mnie o dziwo jest za mało słone. Bo po halloumi bym się spodziewał, że będzie czuć mocno sól. No i tu jest jeszcze sos, który może trochę widać, że prześwituje, ale szczerze mówiąc smaku tego sosu w ogóle nie czuję. W tym drugim, co jadłem wcześniej, sos był o wiele smaczniejszy i o wiele bardziej intensywny. Także zjem tego i przejdziemy do trzeciego. Trzecie, za jakie się bierzemy, to jest wędzony łosoś. Na koniec rybę, żeby rybą dawać. Zobaczmy, jak to się prezentuje. No jak mówię, to nie są takie burgery, to są muffiny i to jest bardziej w bułeczce. To chyba tej bułki nawet do końca nie zapiekają, choć ona jest tak leciutka, cieplutka. No i co mamy w środku? No, oho, się mocno skleiło, więc ciężko dojrzeć, ale jak widać jest sporo łososia. I coś jak biały sosik, ale nie tylko, jak się tutaj przyjrzycie. To jest coś w rodzaju jakiegoś pesto albo coś takiego. Trudno ocenić. Także zobaczmy, jak to smakuje. O! Małe cięcie było, musiałem się psem zająć. Więc odnośnie smaków jeszcze raz ugryzę, żeby na świeżo było. Słodka. Bardzo intensywny smak, mocno czuć rybą, ale przede wszystkim jest mocno słona, co świadczy o tym, że chyba dobrze uwędzona.
mocno ten smak ryby dominuje. Nie czuję za bardzo tego, co tutaj się wylewa. Także spróbuję to samo w sobie. O ja, co to jest? Taki trochę kwaśnawy ma smak. I chyba koper jakiś w tym jest, ale nie jestem pewny. Trudno ocenić, co to do końca jest. Ale całkiem dobra opcja, czyli mamy pierwszy był taki troszeczkę na słodko, drugi był taki kremowy ze względu na awokado, no a trzeci mamy taki kwaśno-słony. Także 3 różne smaki i 3 opcje, jakby ktoś chciał omijać mięso. And the winner is? Personalnie dla mnie zwycięzca gdzieś pomiędzy tym vegan sausage a tym halloumi i awokado bym się bił sam ze sobą, bo to zależy, czy bym miał ochotę na nutkę słodyczy. Gdyby mi się chciało coś troszkę słodszego, to bym jednak wybrał ten vegan sausage. Ale pyszne są ogólnie. Warte spróbowania, o tak bym powiedział. Jak widać, ogromna część Hyde Parku to jest po prostu duże, otwarte pole. Taka duża, otwarta przestrzeń. Podejrzewam, że tu się większe jakieś organizują eventy. Albo ludzie przychodzą, jak jest gorąco, na piknik czy coś. Wyszło na to, że rozmawiałem z panem tam obok tego Speaker's Corner. To mi powiedział, że w dobrym miejscu jestem i że ludzie się zaczną tam zbierać powoli tak od 11 godziny. Ale że jeżeli chcę przyjść na taką najbardziej gorącą debatę, no to najlepiej tak między 1 a 3, bo wtedy będzie już najwięcej ludzi i już wszyscy będą po prostu w tym takim ferworze rozmowy. Także postanowiłem, że na razie pójdę w inne miejsca, skorzystam z tego czasu. Także przejdziemy się pod Buckingham Palace, może do Big Bena, może jakichś innych miejsc. I sobie tutaj wrócę, to powinienem akurat na czas się wyrobić. Także stay tuned. Mamy tutaj spore skupisko różnych rzeczy wokół siebie. To, co jest przede mną, to jest pomnik upamiętniający żołnierzy z wojen światowych. Zaraz za nimi jest George Hospital. Oraz tutaj naprzeciwko coś jak taki mur pamięci, bym powiedział, gdzie wokoło chyba są różne napisy, nagrobki poświęcone poległym żołnierzom. Ale do tego nie będę szedł tam bliżej, ponieważ troszeczkę minie po drodze. Za chwilę będziemy przechodzić przez coś, co się nazywa Wellington's Arch. I to mnie powinno doprowadzić do pałacu Buckingham. Taka ciekawostka, którą zauważyłem, jest zupełnie inne powietrze w Londynie. Nie wiem dlaczego, ale ciągle mi się chce kichać i zakatarzony się robię. To jest ten Wellington's Arch. I chciałbym odnośnie tego katarku zauważyć, że ja nie mam, a przynajmniej nie wiadomo mi, żebym miał żadnego uczulenia na pyłki i tym podobne rzeczy. Żeby było ciekawie, jak przyjechaliśmy już wczoraj, to Amanda mi zupełnie to samo mówiła. Miała taki sam problem, że od razu ją zakatarzyło. No i po prostu zwróciliśmy na to uwagę, że albo jest tutaj takie zanieczyszczone powietrze, bo to jednak duże miasto, albo jakieś inne przyczyny muszą być. Bardzo ładne grawerunki na wrotach. I to dużych wrotach, trzeba zauważyć. No i oczywiście piękne kolumny w stylu raczej takim trochę bardziej rzymskim. Chociaż to się chyba pod styl wiktoriański zalicza, ten cały łuk. Tak by mi się wydawało.
Jesteśmy przy pałacu Buckingham. Jak widać, tłumy, jakie tutaj przychodzą, są porażające. Pałac Buckingham jest zbudowany w 1703 roku. Niegdyś się nazywał Buckingham House i był zbudowany dla księcia Buckingham. Królewską rezydencją stał się w 1837 roku. No i co powala, to że ten pałac ma aż 775 pomieszczeń, 19 sal reprezentacyjnych i 52 sypialnie królewskie. A jeszcze do tego gościnne oraz około 78 łazienek. Tak przynajmniej wynika ze statystyk tego miejsca. Innymi słowy, fenomenalny, duży pałac z przepychem po prostu. Trzeba przyznać, że te różne grawerunki na tych bramach też są śliczne. Szkoda, że nie można tam do środka wejść, bo widzę, że to jest całkiem ładna budowla. Ale skoro już tu jesteśmy, to spróbujemy chociaż do środka zajrzeć. Nie wiem, czy widzicie, tu w budkach też jacyś strażnicy z przodu stoją. Postaram się trochę przybliżyć. Zaraz za pałacem Buckingham, a raczej naprzeciwko pałacu Buckingham, który znajduje się tam. Naprzeciwko niego mamy Queen Victoria Memorial, czyli taki pomnik pamięci królowej Wiktorii. No może tu stanę, bo tutaj siatki nie ma za bardzo. Także dajcie mi chwilę, odłożę parę moich zbędnych rzeczy i przybliżymy troszeczkę. Bo na pomnik się składa kilka postaci, ale ta, co tutaj siedzi na samym środeczku, to jest prawdopodobnie właśnie królowa Wiktoria. Ojej, jakie to magnetyczne. No i kim była królowa Wiktoria? Władała tą monarchią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii od bodajże 1837 roku aż do swojej śmierci, czyli 1901 roku. Jest to druga najdłuższa osoba zasiadająca tak długo na tronie, bo aż 63 lata i 7 miesięcy. Ten rekord dopiero pobiła Elżbieta II. No a co jeszcze jest takie specyficzne dla królowej Wiktorii? Mianowicie to, że głównie panowała za czasów epoki wiktoriańskiej, czyli takiego rozwoju gospodarczo-przemysłowego, naukowego. No i co jeszcze jest istotne, to bywa ona nazywana babką Europy, ponieważ miała 9 dzieci, których członkowie wżenili się, poślubili różnych innych członków królewskich całej Europy. Więc można by powiedzieć, że jej potomstwo gdzieś tam się rozeszło po całej Europie, co jest dość interesujące. Jesteśmy już w takim głównym, chyba Parliament Square się to nazywa, taki główny plac. Tu są te słynne budki telefoniczne, do których się ustawiają ogromnymi kolejkami. Taki mały pro-tip. Jeśli nie podróżujecie po samym Londynie, a zamierzacie wyjeżdżać również gdzieś na obrzeża, takie budki są też w małych miejscowościach i nie trzeba stać tyle w kolejkach. A my zmierzamy dalej. Jak widać, straszne tłumy są. Turysta na turyście. Ale architektura tutaj jest piękna. Na tym placu przed nami, dokładniej to tu, gdzie mniej więcej wskazuję teraz kamerą, jest pomnik Winstona Churchilla. Postać bardzo znana, zarówno dla nas Polaków, jak i chyba na całym świecie. Z tą różnicą, że mamy bardzo mieszane poglądy na jej temat.
Bo część Polaków uważa go za zdrajcę, a część Polaków ma inne zdanie na ten temat. Jest to dość taka właśnie zaogniona debata. Pewnie niejednokrotnie poruszany temat na Speaker's Corner. Ale kto wie. Matko, co tylu ludzi dzisiaj aż. Przecież tu się nie da po prostu przedostać. O ten pomnik mi chodziło. Troszkę widoczków na Tamizę i na London Eye. A koło nas jest Big Ben. Big Ben, do którego za chwilę postaram się podejść. Są takie tłumy, ja tak nie lubię przebywać w takich tłumnych miejscach. Oficjalnie stwierdzam, że poświęcam się dzisiaj. Więc o co chodzi z Big Benem? Już ja wam mówię. O, taka piękna wieża. Big Ben to jest nazwa taka potoczna właśnie tego dzwonu, który mam nadzieję teraz słychać. Znajduje się on w wieży zegarowej Pałacu Westminsterskiego. No i ogólnie po prostu używa się tej nazwy Big Ben w odniesieniu do tej całej wieży z zegarem. A sam Big Ben w sobie to jest dzwon ważący 13,5 tony. Na chwilę zamilknę, może będzie go słychać, bo właśnie bije. Dobrze. A sama wieża nie nosi nazwy Big Ben, to jest potoczna nazwa. Fachowa nazwa to jest Elizabeth Tower, czyli wieża Elżbiety. I został tak nazwany na cześć królowej Elżbiety II w 2012 roku. Spróbujmy troszeczkę go przyzoomować. O. Nieopodal tej wieży znajduje się również wcześniej wspomniany pomnik Winstona Churchilla, do którego mam nadzieję zaraz podejść. Ale jeszcze zajdziemy na naprawdę krótką chwilunię do miejsca, konkretniej 10 Downing Street. I tam już się odezwę. Ta czarna brama odgradza zwykłą gawieć od wysoko postawionych oficjelów.
Konkretniej mamy tutaj Downing Street, gdzie pod numerem 10 znajduje się biuro, w którym po prostu przebywa, urzęduje i wykonuje swoją pracę aktualny Prime Minister Wielkiej Brytanii, czyli taki główny minister, to chyba najlepsze tłumaczenie by było. Oczywiście tam wejść nie można. Jest to teren zamknięty. Aczkolwiek pomyślałem, że skoro już jestem tak blisko, to zajdziemy i zerkniemy, rzucimy okiem na tą uliczkę. Mogliśmy też zobaczyć tamtejszą ochronę, kogoś na wzór policji, kto prawdopodobnie chroni tam 24 na dobę. Jedynie się zmieniają od czasu do czasu. Na zasadzie, no wiadomo, zwykłej pracy zmianowej. Nikt nie jest w stanie solo 24 godziny tam stać non-stop i pilnować. Także takie są właśnie uroki Londynu. Jest to rozległy, piękny, ogromny teren. Zamieszkały przez ogromną ilość ludzi i odwiedzany przez drugą ogromną ilość turystów. Nie sposób się tu nudzić, o tak wam powiem. Jedyna kwestia jest taka, że po prostu kwestia, czy ktoś lubi tłumy, tak? Ja za bardzo nie lubię, a dzisiaj tych tłumów jest nadzwyczaj dużo. Pewnie dlatego, że w poniedziałek jest bank holiday, czyli dzień wolny, taka majówka angielska, tak to nazwijmy. No i w rezultacie bardzo dużo ludzi korzysta z tych dobrodziejstw, że jest wolne i że można po prostu troszeczkę pochodzić, pozwiedzać. Oj, moje biedne okulary spadły. Mam nadzieję, że się nie zarysowały. Bardzo mi się podobają budowle w Londynie. Jest dużo w takim starszym stylu wiktoriańskim. Piękne kolumny, piękne łuki, piękne grawerunki i rzeźby. Naprawdę cudowne. Jeśli ktoś jest fanem różnorodnej... Jeśli ktoś jest fanem różnorodnej architektury, no to na pewno się tutaj odnajdzie. Zdecydowanie. Niestety do pomnika Winstona Churchilla nie pójdę. Z tego co widzę, to ten obszar odgrodzili z jakiegoś powodu i jest niedostępny dla cywili. A coś mi się wydaje, że dzisiaj się coś ma odbywać większego. W pobliżu są inne budynki związane ze słowem Westminster, bo po prawej stronie gdzieś powinien być Westminster Abbey, czyli taki bardzo stary kościół westminsterski. I po lewej stronie gdzieś chyba te budynki, co tutaj widzimy, jak się nie mylę, no to jest Westminster Hall, czyli taka hala westminsterska. Za wiele o nich nie wiem, więc się mądrzyć nie będę. Ale możliwe, że zaraz troszeczkę bliżej postaram się podejść. Ale jestem pod wrażeniem po prostu tych budynków. Tak piękna architektura, że szok. Spójrzcie na te strzeliste wieżyczki. To mi się trochę kojarzy z tą teorią mud flat i tartarii i tym podobnych rzeczy i wolnej energii i tam Tesla i tak dalej. Bo te wieżyczki tych budynków mają bardzo specyficzne czubki i architektura jest po prostu bardzo specyficzna. Teoretyzuje się, że to by miało ściągać prąd. Te wszystkie kopuły i wieżyczki. Na podobnej zasadzie jak wieża Tesli. Co w istocie jest dość ciekawą teorią. Ale czy prawdziwą, to już fachowcom zostawiam do oceny. No więc trochę się przeszliśmy po tych co nieco centralnych terenach Londynu. Przepiękne miasto, jak widać. Ja nie mam już za bardzo czasu, żeby tu więcej się szwendać, więc musicie zadowolić się tym, co udało się zobaczyć. A może innym razem zobaczymy jeszcze kilka ciekawych miejsc, bo ja czasami bywam w Londynie i wiele z tych miejsc już sam widziałem.
ale pomyślałem, że podzielę się też z Wami. Jedna z rzeczy, która mi się bardzo podoba w Londynie, to że mimo, że jest to tak duże miasto powierzchniowo, tak bardzo rozległe, to zadbali o to, żeby było dużo zakonserwowanych takich miejsc, parków, większych obszarów zieleni, o które dbają, no i które niezwykle dużo wnoszą, bo jednak gdyby była sama betonoza, to by było strasznie męczące. A tutaj na szczęście tak nie jest. Jest bardzo dużo miejsc obszernych, gdzie można sobie wyjść w jakiś gorący dzień, się troszeczkę zrelaksować. Także to na duży plus, że rozważając rozkład miasta, wzięto również pod uwagę, żeby takie tereny zachować. Mogliby tu przecież wieżowce postawiać, budynki, bloki, jakąś patodeweloperkę, a jednak tak nie robią. I dzięki temu zobaczcie, ilu ludzi może się cieszyć tym miejscem. Wyjść na piknik, posiedzieć z rodziną, troszeczkę odejść od betonozy, od bloków, od smogu samochodów i pooddychać w miarę świeżym powietrzem. Pewnie co po niektórzy z Was zastanawiają się, co to ja mam takiego na klatce piersiowej tutaj wystającego. Ano pod spodem mam szelki założone z uchwytem do tej kamery, ponieważ kiedy dojdę do Speaker's Corner, wymienię baterię w kamerze i mam zamiar ją założyć sobie na klatkę piersiową. Więc mnie nie będziecie widzieli, ale będziecie potencjalnie widzieli rozmówców. Jeszcze tylko muszę pomyśleć, jak to zrobić, żeby było dobrze ich słychać. Bo niestety jak mikrofonu za blisko nich nie dam, to może być po prostu ich nie słychać. Ale zobaczymy. Nie wyprzedzajmy wydarzeń za mocno, bo tak naprawdę jeszcze nawet nie wiadomo, czy tam się zbierze zgraja ludzi. Cześć. Jeszcze na chwilkę spokoju hotelowego. Będę testował pizzę z firmy Grano Tenero, która znajduje się na Camden. Się dzisiaj tyle nachodziłem, że postanowiłem po prostu, że zjem w pokoju. Oto jak się prezentuje ta przepyszna pizza. Jest to pizza truflowa, czyli no wiadomo, zawiera jakieś tam trufle. Ma dużo grzybków, ser parmezanowy, mozzarella. Właściwie to już ją zamówiłem drugi raz, bo wczoraj również ją jadłem, ale tak mi posmakowała, że stwierdziłem, że jest po prostu warta uwagi. Czekam również na drugie jedzenie, bo jeszcze przyjdzie do mnie posiłek z greckiej restauracji, o której niebawem również troszeczkę powiem. Ale teraz sprawdźmy te smaki jeszcze raz. Czy wczoraj po prostu byłem głodny, czy naprawdę jest takie dobre. Jest przepyszna. Po prostu picabelli. Chyba tak się to mówi po włosku. Także z opcji takich trochę wegetariańskich, jak ktoś jest w Londynie, to zdecydowanie polecam skosztować tej pizzy. Jest trochę tłusta, ostrzegam, ale to wynika z tego, że ma dużo sera, bo ma zarówno parmezan, jak i jeszcze mozzarellę roztopioną na górze, więc właściwie aż tak mnie nie dziwi, że to płynie. A jeszcze, że tu są grzybki, to podejrzewam, że one też trochę wilgoci puszczają. Ale mają naprawdę świetną pizzę, soczyste, konkretne smaki. Jak widać, jest tu też troszkę zieleniny na tym, nieokreślonej dla mnie. I ciasto mają też bardzo dobre. Jest w miarę mięciutkie, fajne są te brzegi, jak widać bardzo fajnie, dobrze wypieczone. Także polecam i zalecam. A niedługo wrócę jeszcze na temat jedzenia z greckiej restauracji. Jak powiedział, tak zrobił. Zaczynamy degustację numer 2. Tym razem jest to greckie jedzenie z miejsca o nazwie Andy's Greek Taverna. Mam nadzieję, że będzie przepysznie. Trochę się przeliczyłem, ale to chyba moja własna głupota, bo zakładałem, że będzie ryż z tym wszystkim, ale go nie ma.
Na szczęście mam chlebek, który zawsze wysyłają, więc nie ma tragedii. No i co mamy na stole? Więc pierwszorzędnie mamy tutaj baklawę. Pyszny, słodziutki przysmak, który ja pominę, bo to jest dla Amandy. Ja nie mam tak słodkiego zęba, więc nie mam tak naprawdę na to ochoty. Chciałem tylko pokazać, jak mniej więcej wygląda ten solidny kawałek. Tutaj mam na ciepło grillowane halloumi ser. To jest już zdecydowanie coś dla mnie, co z przyjemnością zjem i co często gości na moim stole w menu wegetariańskim. Tu jest wcześniej wspomniany chlebek, który z pewnością dopieści moje podniebienie, kiedy będę się zabierał za tego super przygrillowanego tuńczyka. Są to steki z tuńczyka. Na samą myśl mi ślinka cieknie, bo jestem wielkim fanem i z przyjemnością to zjem. I do tego jeszcze jest takiej troszeczkę sałatki, po prostu pomidorek, cebulka, serek feta, jakaś, jak sądzę, to chyba oliwka. Także myślę, że będzie pysznie. Jeszcze tylko na kamerze spróbuję, jak dobrze jest zrobiony ten stek. Paluszki lizać. Właśnie o to chodzi. I jeszcze zobaczmy ten ser z grilla, czyli halloumi. I słony tak jak trzeba. Wykwintne po prostu. Grecka kuchnia przepyszna. Ja idę jeść. Mikrofonu nie wziąłem. Wszystko co dobre szybko się kończy. Właśnie lecę po samochód. To jakiś council house. Za każdym razem jak tu przechodziłem, to ktoś akurat tutaj ślub brał. Ja lecę już po samochód. Czas się zabierać z powrotem. Niestety przypadłość londyńska, nie każdy hotel ma swój własny parking. A zwłaszcza jak się jeszcze szuka hotelu, który akceptuje pieski, no to wtedy często bywa tak, że musisz wybrać albo jedno, albo drugie. Więc parking musiałem po prostu zarezerwować jako coś osobnego. Oczywiście szukałem w bliskim obrębie, żeby nie musieć gdzieś tam naprawdę daleko łazić. Mam 10 minut piechotką. Także zaraz biorę furkę. No i czas się wykwaterować z hotelu i ruszamy z powrotem. Także przygoda londyńska nawet przyjemna wyszła. Prawdę mówiąc, z wielką przyjemnością bym pokazał o wiele więcej rzeczy, miejsc, bo jest co oglądać w Londynie. To co dla Was nagrałem, to były jednak, jakby nie patrzeć, takie szybkie obchody niektórych miejsc. Ale jak się jeszcze nadarzy okazja, na pewno rozszerzymy ten temat, bo ja od czasu do czasu bywam w Londynie, więc jak będę tu bywał, to może postaram się trochę czasu po prostu poodkładać na to, aby za każdym razem jakąś tam inną atrakcję obejrzeć. Jednym z takich szczególnie ciekawych miejsc, do których z chęcią bym się wybrał, również z osobami zainteresowanymi kanałem, to jest The British Museum. To jest jednak mega ciekawa miejscowa z ogromną ilością przeróżnych zabytków. W czasach kolonizacji, nazywajmy rzeczy po imieniu, rozkradzionych z różnych krajów, ale przynajmniej dzięki temu w jednym miejscu mamy zbiór naprawdę wielu kultur i wielu ciekawych arcydzieł, czy też elementów starożytności, tak? Także wszystko w swoim czasie, jak sądzę. Nadarzy się kiedyś okazja, to jeszcze pozwiedzamy. A
A tymczasem lecę po auto. Autko jest, także można się zabierać. I co? Do następnego.